W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o najbardziej dramatycznym momencie wojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Wojny, która zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. Dowiecie się, jak blisko Niemcy były ostatecznego zwycięstwa w tej wojnie. Była godzina 3:15 rano 22 czerwca 1941 roku, gdy niemiecki Wehrmacht rozpoczął operację Barbarossa. Jej głównym celem było dokonanie zmasowanego uderzenia lądowego i powietrznego na Związek Sowiecki. Do realizacji tego zadania Niemcy i ich sojusznicy zgromadzili w pobliżu sowieckich granic 181 dywizji i 18 brygad, które łącznie liczyły prawie 4 300 000 żołnierzy. Do tego Niemcy dysponowali prawie 4 000 czołgów i prawie 5 000 różnego typu samolotów. Głównym założeniem operacji Barbarossa miało być jak najszybsze zniszczenie sił Armii Czerwonej, co w konsekwencji miało doprowadzić do ostatecznego upadku Związku Sowieckiego. Niemcy podzielili wszystkie swoje siły na 3 grupy armii. Grupa Armii Środek miała opanować rejon Mińska i Smoleńska, a następnie dokonać uderzenia na Moskwę i zdobyć ją. Grupa Armii Północ miała opanować tereny nadbałtyckie z Leningradem na czele. Z kolei Grupa Armii Południe miała opanować tereny Ukrainy i dotrzeć do Wołgi. Naprzeciwko sił niemieckiego Wehrmachtu znajdowało się prawie 5 300 000 sowieckich żołnierzy. Sowieci dysponowali ponad 16 000 czołgów i prawie 11 000 samolotów. Tyle tylko, że te siły nie były wówczas tam, gdzie być powinny. W rejonie ataku niemieckiego Wehrmachtu znajdowało się jedynie 2 900 000 sowieckich żołnierzy. Pozostała ich część znajdowała się na terenach znacznie oddalonych od rejonów niemieckiego ataku. Pierwsze 10 dni ataku niemieckiego Wehrmachtu na Związek Sowiecki przypominało przysłowiowe krojenie nożem masła. Już pierwszego dnia niemiecki Wehrmacht posunął się prawie 60 kilometrów w głąb terytorium Związku Sowieckiego. I już pierwszego dnia okazało się, że siły Armii Czerwonej nie są przygotowane do stawienia skutecznej obrony. Zauważył to szef niemieckiego sztabu generalnego, generał Franz Halder, który nakazał wzmóc natężenie niemieckiego natarcia. W rezultacie kolejne dni były pasmem jeszcze większych sukcesów Niemców. 26 czerwca siły Grupy Armii Północ dotarły do Dźwiny, a następnie przełamały sowiecką linię obrony na tej rzece i wdarły się o kolejne kilkadziesiąt kilometrów w głąb Związku Sowieckiego. Z kolei siły Grupy Armii Środek 28 czerwca opanowały Mińsk. Na tyłach Grupy Armii Środek znalazły się siły Armii Czerwonej, które zostały wzięte w 2 kotły pod Mińskiem i Białymstokiem. Ich los był już przesądzony. W rezultacie tych sukcesów siły Grupy Armii Środek coraz bardziej zbliżały się do Moskwy. Sukcesy odnosiły również siły Grupy Armii Południe. Po kilku dniach walk zdołały one przełamać sowiecką linię obrony, linię Stalina i zagroziły okrążeniem sił Armii Czerwonej, jakie znajdowały się na Ukrainie. W rezultacie tego zaczęły one odwrót
na wschód. Ale te sukcesy były możliwe również dzięki niemieckiej Luftwaffe, która niepodzielnie zapanowała w powietrzu. Niemiecka Luftwaffe już w pierwszych dniach zniszczyła setki sowieckich samolotów, jakie stacjonowały na lotniskach, bo nie mogły wystartować z powodu braku paliwa. Krótko mówiąc, w ciągu pierwszych 10 dni wojny niemiecki Wehrmacht zajął tereny Litwy, Łotwy, wschodniej Polski, większość terytorium sowieckiej Białorusi i znaczną część terytorium sowieckiej Ukrainy. Ale oprócz tego niemiecki Wehrmacht zajął pozycje, z których mógł dokonać uderzenia na strategiczne cele operacji Barbarossa, czyli Leningrad na północy, Moskwę w centrum i Kaukaz na południu, gdzie znajdowały się bardzo istotne dla Niemców złoża ropy naftowej. To właśnie z powodu tych sukcesów szef sztabu generalnego niemieckiego Wehrmachtu, generał Franz Halder, w swoim wojennym dzienniku pod datą 3 lipca 1941 roku zapisał słowa: wojna jest już wygrana. Gdy 22 czerwca 1941 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Związek Sowiecki, sowiecki dyktator Józef Stalin wydał dowódcom Armii Czerwonej rozkaz, aby miażdżącym uderzeniem zniszczyła ona nieprzyjaciela. Ale rozkaz Stalina był już niewykonalny. Nie można bowiem było już zatrzymać rozpędzonej niemieckiej machiny wojennej. Kolejne dni tylko rozwiewały złudzenia Stalina. 26 czerwca sowiecki dyktator już dobrze wiedział, że jego Armia Czerwona cofa się na całej linii frontu i ten odwrót coraz bardziej przypomina paniczną ucieczkę. Stalin robił się coraz bardziej przygnębiony. 29 czerwca, 7 dnia wojny, sowiecki dyktator, wychodząc z budynku Ludowego Komitetu Obrony, rzucił do wychodzących razem z nim towarzyszy słowa: Lenin stworzył nasze państwo, a my wszyscy je przesraliśmy. Ale Stalina najbardziej bolało to, że bez jednego wystrzału poddawały się sowieckie miasta: Kiszyniów, Ryga, Wilno i dziesiątki innych. Bolało go to, że żołnierze Armii Czerwonej nie walczą i tysiącami poddają się Niemcom bez walki. Stalin nie chciał przyznać się do tego, że wbrew doniesieniom sowieckiego wywiadu do ostatnich dni wierzył w to, że III Rzesza nie zaatakuje Związku Sowieckiego, bo jak sądził, Niemcy nie będą chcieli walczyć na dwa fronty. Zaczął się jednak obawiać tego, czy nie zostanie aresztowany, oskarżony o zdradę, a następnie rozstrzelany, że podzieli los tysięcy ofiar systemu, jaki sam stworzył. Nie mógł przyznać, że winę za klęskę pierwszych dni wojny ponosi on, partia czy sowiecki system, bo to zachwiałoby jego dyktaturą. Postanowił więc poszukać dla siebie politycznego alibi. W tym celu zaczął szukać winnych klęski pierwszych dni wojny i bardzo szybko znalazł tych winnych. Okazali się nimi żołnierze Armii Czerwonej, którzy dostali się do niemieckiej niewoli. I bez znaczenia było to, czy dostali się do tej niewoli po walce, czy bez walki. Stalin mianował ich zdrajcami sowieckiego państwa. Ale zdrajcy nie mogli wytłumaczyć wszystkiego. Stalin stworzył więc do tego teorię zaskoczenia. Ta teoria mówiła o tym, że nas, cichych, pokojowo nastawionych, znienacka zaatakowano w nocy. W ten właśnie sposób Stalin stworzył
dla siebie polityczne alibi, które miało tłumaczyć klęskę pierwszych dni wojny. Ale oprócz tego wszystkiego Stalin zaczął wówczas poważnie myśleć o kapitulacji przed Niemcami. Najważniejsze było dla niego to, na jakich warunkach mógłby skapitulować Związek Sowiecki. Dwa z tych warunków Stalin uznał za absolutnie najważniejsze. Pierwszy to ten, który mówił, żeby po kapitulacji uratować jak największą część Związku Sowieckiego przed okupacją niemiecką. Drugi z tych warunków mówił o tym, aby zachować swoją władzę dyktatorską w nieokupowanej przez Niemców części Związku Sowieckiego. Ten schemat myślenia Stalina opierał się na doświadczeniach Włodzimierza Lenina. W podobnej sytuacji jak Stalin, Lenin znalazł się wiosną 1918 roku, kiedy niemieckie dywizje frontowe były już w odległości zaledwie 10 kilometrów od Piotrogrodu, ówczesnej stolicy sowieckiego państwa. Lenin postanowił wówczas zawrzeć traktat pokojowy z Niemcami, który w jego ocenie miał być taką taktyczną kapitulacją. I taki traktat został zawarty z Niemcami w marcu 1918 roku w Brześciu. Na podstawie tego traktatu sowiecka Rosja wycofała się z wojny i zgodziła na okupację części swoich zachodnich terytoriów. Ale dzięki temu posunięciu Lenin zachował swoją władzę w pozostałej części Rosji. I dokładnie według tego schematu rozumował Stalin na początku lipca 1941 roku. Stalin przesłał Niemcom ofertę nawiązania rozmów pokojowych w sprawie kapitulacji. Tą ofertę przekazał Niemcom Iwan Stamenow, bułgarski ambasador w Moskwie. Stamenow był bardzo ciekawą postacią. W 1934 roku, gdy pracował w ambasadzie Królestwa Bułgarii w Rzymie, gdzie był trzecim sekretarzem, został zwerbowany przez sowieckie NKWD. Zwerbowanie Stamenowa przez NKWD nie było specjalnym wyzwaniem. Stamenow był sympatykiem komunizmu. W 1940 roku Stamenow został ambasadorem Królestwa Bułgarii w Moskwie. Cieszył się na Kremlu zaufaniem. To właśnie jemu Stalin powierzył misję nawiązania pertraktacji z Niemcami w sprawie zawarcia nowego traktatu pokojowego. I Stamenow zorganizował takie rozmowy w bułgarskiej Sofii, ale bardzo szybko zakończyły się one fiaskiem. Wódz III Rzeszy, Adolf Hitler, nie zamierzał już pertraktować ze Stalinem w sprawie nowego traktatu pokojowego. Niemcy były już zbyt blisko ostatecznego zwycięstwa nad Związkiem Sowieckim i dlatego Hitler postanowił jeszcze trochę na nie poczekać. Tyle tylko, że później wojna potoczyła się całkowicie wbrew oczekiwaniom Hitlera. W następnym moim filmie opowiem Wam o wojnie informacyjnej, jaką polskie państwo podziemne prowadziło z niemieckim okupantem. Tą historię przedstawię na przykładzie akcji N, która była wyjątkową akcją polskiego podziemia. Ten film zatytułowałem „Jak stworzyliśmy w III Rzeszy antyhitlerowski ruch oporu”. Gorąco zapraszam do oglądania. Gorąco dziękuję za wpłaty i za wszystkie komentarze pod moimi filmami. Zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje dotyczące możliwości dokonania wpłat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój
film, udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.